Dobry wieczór albo dobranoc, ale powiem dobry wieczór, no bo witam się z Wami. Witam wszystkie osoby, które pojawią się na tym live'ie. Oczywiście będą sobie oglądać, kiedy będzie im się podobać. Kiedy będzie Wam się podobać, będziecie oglądać tego live'a. Kochani, co Wam powiem? To Wam powiem, że ja przygotowałam chleb. Dzisiaj piekłam chleb i mój ostatni live był o godzinie 21:15. Wyciągnęłam chleb z piekarnika i pokazałam, jak wyszedł, ale był bardzo gorący. W tej chwili jest godzina 23:15, minęło 2 godziny. Mój mąż już ukroił kawałek chleba, powiedział bardzo pyszny, ja też zjadłam kawałek chleba. To jest chleb razowy. Ten, co teraz pokazuję, to jest chleb razowy bez soli, z ziarnami takimi jak orzechy. O, widać w środku orzechy. Natomiast ten chleb upiekłam, ten drugi chleb, o tak pokażę, to upiekłam, położyłam ścierkę, żeby się tak światło nie odbijało, to upiekłam z solą i dodałam słonecznika. Jeszcze go nie próbowałam, ale łączę się z Wami, żeby przy Was spróbować i powiedzieć, jak smakuje. Pomimo, że jest bardzo późno, to ja i tak chcę spróbować tego chleba z solą. Piękny chlebuś wyszedł, fajnie tutaj tak pod spodem, mięciutki, fajna skórka taka twarda. Jak robiłam ten chleb, to po zakończeniu linka, po zakończeniu live'a to Wam zostawię link na przygotowanie chleba. Już nie będę Wam powtarzać, jakie składniki, bo i tak nie zapamiętacie. Po prostu dam w opisie, pójdziecie i zobaczycie. Teraz ja Was wstawię do statywu mojego. Tutaj Was tak postawię. Ok. Dobra, jesteście. Muszę jakoś tak postawić i przesunąć to, żeby było dobrze widać. Ok. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ja ten chleb położyłam na taką kratkę. Na tej kratce on po prostu studził się. Ale zanim rozkroję chleb, to jeszcze Wam powiem, że na live'ie dzisiaj robiłam chrusty. Najpierw zrobiłam chrusty, później na którymś z tych live'ów dokończyłam piec chrusty i później na następnym live'ie zrobiłam chleb. Także chrusty trochę zjadłam, ale przełożyłam na talerz taki duży, bo miałam 2 talerze, więc tak wyglądają moje chrusty. Ok. Tak pokażę. O, widzicie. Nawet mogę Wam tu postawić, żebyście oglądali moje chrusty z boku, a tu jest ten chleb. Więc tak, chleb ten bez soli jest bardzo pyszny, z ziarenkami, nie ziarkami, tylko z orzechami, a tu w tym chlebie są ziarna słonecznika. No dobrze, to ja rozkroję i Wam powiem, jak smakuje. Ten chlebek tutaj z boku położę. Ok. Mam nadzieję, że to mi nie spadnie. Ukroiłam piętkę. Fajny, upieczony. Piekł się godzinę czasu, ale ja ukroję kanapkę sobie normalną taką. Taki chlebeczek ukroję. A jeszcze dla porównania to ukroję ten chleb, który jest niesłony, bez soli. Po włosku bez soli to szabo, jak się mówi, szabo. Ten jest z solą. Zaraz Wam ukroję kanapeczkę, zobaczycie. Fajny, ma taką fajną, chrupiącą skórkę. Super chlebek, zobaczcie, ten jest bez soli, czyli szabo, a ten z solą. Też, o, zobaczcie, ten jest z ziarenkami słonecznika, ten z orzechami. Nawet widać orzechy, jak tutaj są, o,
No dobra, kochani, a tutaj mam po prostu moje chrusty, które dzisiaj robiłam. Idźcie do tyłu na live'y i oglądajcie. Więc ja mam wam powiedzieć, jak smakuje chleb z solą, bo bez soli już jadłam, ale właściwie wy nie próbowaliście, nie słyszeliście mojej oceny bez chleb bez soli, więc tak, bez smarowania. Kto tam się znowu pojawił? Dobry wieczór. Nie, chleb na zakwasie, nie na drożdżach. Co, jak wyjdziesz z tego live'u i pójdziesz na poprzedni live, to tam będzie pisać. Użyłam 7 gram drożdży takich suchych. Kilka składników. No dobra, to wam powiem, co użyłam, bo tutaj mam na tej kartce. Chleb razowy, pół kilograma mąki razowej, 7 gram drożdży instant, albo można użyć 25 gramów drożdży, świeżych drożdży, 300 ml letniej wody, ciepłej wody można powiedzieć, dwie łyżki oleju roślinnego i 1 łyżeczka soli, albo inaczej w gramach to 10 gramów. To jest ten chleb. To jest ten chleb z solą. I teraz pieczemy. Ja nastawiłam piekarnik na temperaturę 190 stopni. Później włożyłam do piekarnika, piekłam w temperaturze 180 stopni przez, i tu sobie zapisałam 40 minut. Funkcja piekarnika była góra-dół. Piekłam na dolnej półce. Później przestawiłam na środkową półkę i piekłam najpierw 10 minut, później następne 10. W sumie piekłam 20 minut na środkowej półce. Summa summarum daje to godzinę czasu. 40 minut i 20 minut to 60 minut. Prawda? No, to jest mój chleb. Jeden zrobiłam, ten zrobiłam z solą i z ziarnami takimi jak słonecznik, a tamten zrobiłam bez soli, z orzechami. Wszystkie osoby, które się pojawiły na tym kanale, są na kanale kuchni, która się nazywa Przepisy jak u babci. Ja gotuję codziennie i codziennie robię live'y z mojej kuchni. Albo jakieś przepisy, albo pokazuję, co ugotowałam smacznego. Pozdrawiam Was z Rzymu. I jeszcze pozdrowię po włosku. Benvenuti al mio canale che si chiama Ricette come una volta dalla nonna. Io ho fatto 2 tipi di pane, un pane sciabo con le noce e un pane normale con sale. Pane sciabo con le noce, ma pane integrale. Ecco, questo pane con sale con semi di girasole. Come ho fatto, potete andare a vedere il mio live, perché lì pure già è tradotto altre lingue, può essere anche italiano, non lo so che ho messo italiano. Va bene, grazie, grazie dell'iscrizione, del like, del commento e di tutte le cose che volete scrivere, grazie mille, buonanotte. Io adesso vi dico come mi piace questo pane con sale e senza sale, perché nessuno lo sa. Questo pane senza sale, da questo pane senza sale, to jest bez soli. Dobra, ritorno a parlare in polacco, se no nessuno capisce un cavolo. Dobra, mówię po polsku, więc to jest ten chlebek upieczony, zobaczcie, upieczony. Chleb upieczony, to on wraca do swojej objętości. Jak jest zakalec w chlebie, to co się dzieje? Przyciśniesz i on zostaje. A mój chleb, zobaczcie, jaki elastyczny. On po prostu jest rewelacyjny. Już więcej nie kupię chleba w sklepie. I taka prawda. Wzięłam ten przepis z torebki z mąki razowej. No niebo w gębie. No ja już go upiekłam 2 razy, a dzisiaj 3. raz, ale zrobiłam z ziarnami, zrobiłam live'a, żebyście widzieli. Na live'ie miałam 15 000 ludzi. W sumie miałam bardzo dużo ludzi od wczoraj do dzisiaj, a dzisiaj miałam razem na wszystkich live'ach, nie wiem jak teraz, ale miałam 50 000 ludzi. No to całe miasto. A bardzo pyszne. Bez soli, ale smaczny. Pycha. Róbcie taki chlebek. Zobaczcie, o.
To nie jest jakieś coś sztucznego. Ja po prostu pokazywałam Wam krok po kroku. Muszę się napić wody, bo ja bez picia to nie dam rady połknąć. A w ogóle robiłam też te chrusty włoskie. O, zobacz jakie piękne. Widzicie, ale już nie będę jadła, bo ja już dzisiaj się najadłam, jak nie wiem, o tutaj bez cukru, no nie? To cukier puder jest na wierzchu. Także jest bardzo pyszny chlebek. Kilka składników, ale jest rewelacyjny, upieczony. Super. Widzicie? O, super. Teraz przeczytam, co piszecie. Kurczę, Felek, zaraz będę czytać. Co tam pisze? Jacyś koledzy się pozdrawiają. No daj gryza, no masz gryza, no co ci powiem, no masz, jedz, proszę, prego. Prego, mangi, buono. Buonissimo. Witajcie na moim kanale, to jest kanał kulinarny, kto teraz się połączył, bo nie ma co robić i jest z komórką w ręku, leży w łóżku, czy siedzi na ławce, czy jest w parku, czy w jakimś lokalu, to mówię, że to jest kanał kulinarny. Pozdrawiam z Włoch, z Rzymu i mówię, że upiekłam dzisiaj chleb. I już bym poszła się myć i spać, ale stwierdziłam, że koniecznie muszę Wam powiedzieć, jak smakuje chleb, który piekłam po ostudzeniu, bo wcześniej był gorący, jak wyciągałam z piekarnika i nie mogłam spróbować, a była godzina 21:15. W tej chwili już jest 23:20. Chleb bez soli z orzechami jest rewelacyjny, upieczony. Róbcie ten przepis, bo jest bardzo łatwy. Z mąki razowej. Ok, to jest taki chlebek. A ten jest z solą. I tak wyglądają kromeczki. I też jest upieczony. Popiję, przepraszam. Muszę połknąć. Ten jest upieczony też. O. Chleb to jak jest upieczony, to jest upieczony, nie jest zakalcowaty. Ta forma była inna i tak wygląda ten mój chlebek, pokazuję. Też tam macie przepis. Różni się tylko tym, że tutaj jest sól, a tu nie ma soli. No i tu są ziarenka słonecznika, a tu są orzechy włoskie. No to już Wam mówię, jak smakuje chlebek z solą. Jestem ciekawa, bo dałam całą łyżeczkę soli. Pyszny. Bardzo pyszny. Zobaczcie, jaki fajny. Ojej, to 200 osób. Skąd mnie oglądacie, piszcie? Taki chlebek. Bardzo dobry. I dla mnie jest wystarczająca ilość soli. Jedna pełna łyżeczka na pół kilograma mąki. Pycha. To jest bez soli, a ten z solą. I zobaczcie, różnica jest taka, że tu są właśnie ziarenka, nie ziarenka, tylko orzechy, a tu są ziarenka słonecznika, które bardzo słabo widać, ale są. No nie widać, tak, bo one takie malutkie, no to wiadomo, ale są ziarenka. Tutaj nawet można zobaczyć. Ja tutaj tak przekroiłam ten chlebek. Jest mi bardzo miło, że wchodzicie na ten kanał. Kto chce, niech zostawi subskrypcję. Ja będę pojadać chlebek z solą, bo lubię. Bardzo pyszny. O, zobaczcie, piętka. Piętka po włosku to culetto, a chleb pany.
I jeszcze pokażę moje dzisiejsze wyczyny, wypieki, chrusty. Ok, wezmę taką kamerkę i będę pokazywać Wam. Tak wyglądają te chrusty. Dzień dobry babciu, Adam. No Adam, ja jestem Ewa, nie jestem taką babcią. Tylko ja po prostu napisałam przepisy jak u babci, ale nie jestem babcią, ale jestem już zmęczona, także może jak babcia bym wyglądała. Adaś, Adam, Adamo. No to wiesz co, a Radek to chlebek może zrobić, bo ja dzisiaj piekłam. Wyjdziesz z mojego live'u i wejdziesz na live'y poprzednie. Ja już dodałam Wam przepis, jak robiłam, ale tutaj na kartce mam, także jakby ktoś chciał screena sobie zrobić, to pokazuję. Nie wiem, czy się rozczytacie. Róbcie screeny ze swoich komórek. Normalnie orzechy dałam, a tutaj dałam ziarna tego słonecznika i ten z orzechami jest nie słony, czyli szabo po włosku, a ten z solą. No, co tam jeszcze ktoś coś pisał? Pozdrawiam je Mariusz z Belgii, ciao Mariusz, Marta, ciao Marta. Ojejku, przybliżyłam. Ktoś jeszcze coś napisał? Pozdrawiam Jacek z Napolu. Dziękuję, miłego wieczoru, no bardziej miłej nocy. Co tam robisz w tym Napolu? Mieszkasz czy po prostu przyjechałeś na wycieczkę? Ciao Jacek. Ciekawe jak jest Jacek po włosku, nawet nie wiem, chyba nie ma takiego imienia, odpowiednika do Jacka. Ramzesa, jakiś tam dobry wieczór. Ten Ramzesa to jesteś Polakiem, ten Ramzesa czy nie? O widzicie, przybliżam Wam. Ojejku, jak przybliżyłam, mamma mia. Dobra. Jak pani ma na imię? Ewa. Zucco, hej, ciao bello, ciao tutti. Va bene, pogadam trochę po włosku, bo tam widzę, że ziomków jest dużo. Nie wiem skąd tych ziomków się wzięło, czy z Chin, czy z Indii, czy skąd. Dobra, pogadam trochę po włosku. Ciao belli, come state? Tutto bene? Siete al canale della cucina della nonna. Ricetti come una volta della nonna. E io ho preparato il pkę, bo ja lubię nonówkę. O, myszka moja, muszę przesunąć komputer, bo po prostu będziecie tutaj na tym komputerze. O, kupiłam sobie kiedyś taką podstawkę, jak będę robić filmy i stawiam moje jedzenie i jest ok. I wtedy to pięknie wygląda. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. To taka podstawka pod talerze i taka meksykańska. Fajna, prawda? No. Szętkowanie. No, mój mąż ma na imię Alessandro. Dobra, już idę spać. Pa. No, jak dorobię się lepszego telefonu, to będę miała lepsze live'y. Jest jak jest. Ja robię live'y moim telefonem, moją komórką, która ma już chyba ze 4 lata. Niestety. Jeszcze się nie dorobiłam. Za mało YouTube płacę, żeby kupić nową komórkę. O, Jan. Watykan, tak. No ile stopni? Nie wiem o tej porze, zaraz zobaczymy jaka pogoda, momento. Nie wiem o tej porze jak jest, ile stopni, ale zapytam się tutaj w Goglu i mi zaraz powie. I będę wiedzieć jaka będzie pogoda jutro. Il tempo a Roma. Wychodzi. 7 stopni w tej chwili, jak chcesz wiedzieć. 7 stopni meteo. A jaka będzie pogoda na jutro, to zobaczymy. Włączymy. Poczekajcie, ja włączę. Aczeta i jest taka pogoda. O, już jest, bo jest po północy. Aha.
Nuvoloso. Brzydka pogoda będzie. Znaczy się brzydka. No i jak na dzisiaj, na niedzielę, to będzie tak, tu już od 4 nad ranem Wam pokazuję, no to tak chmury, księżyc, później słonko, chmury, nuvoloso, ale o godzinie 15 będzie padał deszcz. Później znowu będzie pochmurnie, o 18 będzie pioggia, czyli deszcz, i będzie o 19 pioggia debole, czyli słabe opady. Molto nuvoloso, bardzo zachmurzone niebo o 20, 21, ale venduno pioggia debole, słabe opady. Za to będzie brzydka pogoda we wtorek. W poniedziałek, przepraszam, domani, czyli w poniedziałek, lunedì, będzie padał deszcz. No, a dzisiaj już jest 19. Także widzicie, tak trzeba, kto chce, to niech idzie spać. Ja jeszcze tutaj poprawię w komputerze, dokleję Wam wszystko i będzie ok. Dobra, coś jeszcze przeczytam i idę spać. Znaczy idę, no na razie to muszę to wszystko poprawić. Magdalenka, dziękuję Ci bardzo za te słowa ciepłe. No Janinę, pozdrawiam Janinę. Janina, ile Ty masz lat, dziecko? Dobranoc, Brian, Bejma, nie wiem. Muszę iść, no dobranoc, papa, ciao, dobranoc. No ja wiem, że w Polsce jest mróz. Ewcia, jesteś niesamowitą kobietą, pozytywną, z ogromną energią, empatią, ogromny szacun. No pewno, trzeba, wiecie co, no ja pierdzielę. Ja nie mogę zrozumieć tylko tych ludzi, którzy się zamartwiają naprzód i osoby, które nie cieszą się z niczego się nie cieszą. Nawet się nie cieszą, że widzą. No ja pierdzielę. Ludzie mają oczy i widzą, a nic nie widzą. O tak bym powiedziała. Trzeba się cieszyć każdą jedną rzeczą. Nawet jak deszcz pada, to też trzeba się cieszyć, bo deszcz jest potrzebny. Jak nie ma deszczu, to wiecie, to po prostu jak to się nazywa, roślinki nie rosną. Pokażę Wam coś na dobranoc. Powiem Wam, że trzymam w kuchni cebulę w takim koszyczku i ta cebula, jak jest w kuchni, gotuje się opary, bo tak jak tam byliśmy, ona mi zaczęła puszczać nie pędy, tylko wypuściła ten szczypiorek. No i ja Wam pokażę po kilku dniach, jak moja cebula wygląda. Muszę Was oprzeć tutaj o ten talerz, przepraszam Was bardzo, ale muszę pójść po tą moją cebulkę, którą tutaj postawiłam. Ja już Wam zaniosę ją do kuchni, to zobaczycie lepiej i będę się z Wami żegnać. Okej. O, wezmę te chrusty, zaniosę do kuchni i się pożegnamy. Dobra, chodźcie z tymi chrustami, niech one sobie tam będą w kuchni razem z chlebem i ja je po prostu przykryję. Dobra, zobaczcie, jak wygląda moja cebulka. Stała koło okna. Tak mi pięknie wybujała. Widzicie, jaka piękna. I jutro mogę sobie użyć ją do mojej sałaty. To znaczy się mogę sobie zrobić kapustę, taką szatkowaną, mam białą kapustę, troszkę marchewki, troszkę szczypiorku, można dodać cebulki takiej normalnej, też jest ok. A normalnie zobaczcie, znowu mi następna kiełkuje, kiełkuje, znaczy się wypuszcza pędy. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w moim koszyczku. Tak to wygląda, że tutaj coś puściło. O, następna. Będę musiała wziąć słoiczek i ponownie, ale będę miała szczypiorku. Ja Cię kręcę. Nie wiem, co tu się stało w tym moim koszyczku.
A tutaj mam takie ludziki, jak się gotuje na przykład i chcemy, żeby pokrywka była wyżej, to podkładam, kładę na garnek i później kładę pokrywkę i wtedy jest trochę tak, żeby para uchodziła. To jedna pani mi dała w prezencie. Fajne, prawda? No dobra, kochani, jej, już jest po 12 w nocy. Dziękuję Wam bardzo, że byliście do końca. No, fajna ta cebulka, co nie? A teraz będzie czekać do pary, bo to muszę też wstawić do słoiczka zaraz, wleję wodę i wstawię jak te. No, taki słoiczek jak wezmę, to też mi wpadnie, ale to ma być tak. No, słuchajcie, no dziękuję Wam bardzo za każdą subskrypcję, trzymajcie się zdrowo, kto chce niech zostaje. Karolinka, ja już pisałam, mówiłam, że ile mam lat, 60 lat mam. No, dziecko moje, co tu się odpierda? Co tu się dzieje? I tu się zacięło, nic tu nie pisać, nic nie widzę. No Mati no dziękuję Ci bardzo, 12 w nocy, no kurczę Felek. Ja nie wytrzymam, jakie piękne komentarze. No dobra, kochani, wypijemy szklankę wody. Chcę znaleźć tu anyżu we Włoszech, to jest takie gwiazdki są, a golfiki tak wyglądają. Mam intensywny zapach. Ja sobie zrobiłam, parę dni temu robiłam live'a i robiłam sobie syrop, dałam goździki, cytrynę, miód i imbir. Jak ktoś nie wie, jak imbir wygląda, to zaraz Wam pokażę i zaraz Wam pokażę mój syrop, który biorę do herbaty. Pycha. Ale. Momento, bo muszę wyciągnąć z lodówki. A lodówkę mam pod ręką. Imbir po włosku to zenzero. Ktoś się uczy włoskiego zenzero. Nie mówi się zenzero, tak z akcentem polskim, tylko się mówi zenzero. Jak wygląda zenzero, czyli imbir? Powtórzcie zenzero. Tak wygląda, jest zdrowy, możemy go dawać do potraw, do mięsa, do sosu z makaronem, jakiś tam robicie sos, ale też można zrobić właśnie teraz o tej porze zimą, możemy zrobić z imbirem syrop, który ja zrobiłam, tutaj już mi troszeczkę zostało, gdzie jest cytryna, imbir, miód lejący, to był akacjowy i tutaj są te goździki. Kilka goździków dałam. Bardzo pyszny. Poi venire, sì. Przyszedł mój mąż i mówi, co ja tak długo gadam. Ti è piaciuto il pane? Buonissimo. Saluti tutte le persone, che migliaia di persone sono venute. Vuoi un pezzetto? Ciao a tutti quanti. Buonasera. No. Vuoi un pezzetto di pane? Ancora? No, questo non puoi mangiare adesso. Poi un po' di pane. Dolce no. Okay. No, arrivederci. Arrivederci Roma. Mamma mia. No, także jak widzicie, ja dużo rzeczy robię. Wszystko co jest zdrowe. I na zakończenie mojego live'u tylko powiem taką przesłankę, że muszę się napić wody. Wiecie, że trzeba się nawadniać 2 litry wody dziennie. Ja piję kranówkę, bo w Rzymie woda z kranu jest zdrowa. Powiem Wam tak, że trzeba pić wodę, bo nasz organizm jest zbudowany
w 90 paru procentach z wody. Kto ma tam drugi telefon pod ręką, niech wejdzie. Jak jest nasze ciało zbudowane? Żeby nasze komórki dobrze pracowały, to musimy być nawodnieni, bo jak nie ma wody, jak ktoś jest odwodniony, to może umrzeć nawet. No, nie wiem, czy komuś się zdarzyło z Was, co mnie teraz ogląda, że jak na przykład ktoś ma rozwolnienie i wymiotuje, to po całym dniu jest bezsilny i wtedy trzeba szybko jechać na pogotowie do szpitala i kroplówkę i nawadniać organizm, no bo może umrzeć, bo każda jedna komórka w naszym organizmie, żeby działała, żeby funkcjonowała, musi mieć wodę. A żeby oczyszczać nasz organizm z toksyn, bo jemy i to, co przerobimy, trzeba wyrzucić, wydalić z naszego organizmu w postaci kału, to żeby nasze nerki dobrze pracowały i wszystko, no to my musimy pić wodę. A jak pijemy, to oczyszczamy i później musimy sikać, bo trzeba sikać. Jak ktoś ma zatrzymane sikanie, to też może zatruć się tymi właśnie rzeczami w organizmie i może też umrzeć, więc wszystko jest bardzo ważne. Picie, jedzenie, odżywianie, zdrowy styl życia, chodzenie. No. Ja dzisiaj nie chodziłam dużo, bo dzisiaj była brzydka pogoda, ale wczoraj zrobiłam 4 kilometry.